Siema, lecimy właśnie do siedziby Max Racing. Jesteśmy w połowie drogi. Tam jest Asia. I lecimy nagrywać materiał, ponieważ jesteśmy właśnie na etapie budowy takim, że będziemy montować wszystkie elementy do auta przed lakierowaniem. Tak więc dzisiaj bardzo ciekawy odcinek się zapowiada. Niedługo już tak naprawdę będziemy lakierować i na gotowo składać samochód, tak więc no coraz bliżej, coraz bliżej. Dzisiaj będzie na pewno fajny efekt. Wsiadamy w furaka i lecimy do Warszawy. Tam. Jedziemy tam, nie Asia? Tak. No. Rozgrzewam się. Na razie. Siema. Nagrywasz od rana? No tak, właśnie wyszłam. Widziałem śniadanie dla nas warsztatowe. Chodźmy zobaczyć. No, nie możemy się doczekać. Jesteśmy już w siedzibie Max Racing. Idziemy zobaczyć jak progres prac. Jak progres prac? Coraz bliżej końca. Parę dni do malowania, więc większość rzeczy jest porobionych. Dzisiaj będziemy pasować elementy, w zasadzie pod mocowankę, które porobiłem. I zobaczymy, jak to wszystko będzie tutaj wyglądało. Paweł siądzie na fotelu już z dopasowaną kierownicą, wybierakiem i zobaczymy, czy to jest wszystko na odpowiednim miejscu. Zaczniemy od montażu nagrzewnicy, komputera, PEM-u. Jedno PEM-u będzie z przodu, które obsługuje całą część z przodu samochodu, drugie PEM-u będzie z tyłu, odpowiedzialny za całą tylną część, gdzie z tyłu mamy tej elektryki też dużo. Kolumna kierownicza, pedały, wybierak, hamulec ręczny, to wszystko teraz pomontujemy. Tu możecie sobie zobaczyć, tu się pojawiły nowe elementy. Tu nowe mocowanko, mocowanie pod hydrołapę. Dziura na zbiornik paliwa. Ale to wszystko nam Marek zaraz popowiada. Co, gdzie, do czego, jak, czemu i w ogóle. Zaczynamy od nagrzewnicy. Mamy już tutaj przygotowany sprzęcik. Tak wygląda. Po co go używamy, Marek, w driftowozie? Mało osób to stosuje, a jest to mega niezbędne moim zdaniem urządzenie w driftowozie. Chociaż jest używane bardzo rzadko, ale przez to, że jest, to w takich sytuacjach mi bardzo rzadkich bardzo pomaga. Pomaga jeśli chodzi o parowanie szyb, tak? Jeśli pada deszcz, włączamy sobie nadmuch z nagrzewnicy, tak jak w normalnym samochodzie i szyby mamy odparowane. Mamy 4 wyjścia, 2 wyjścia montujemy na przednią szybę przez deskę, a 2 zewnętrzne wyjścia będą montowane też przez deskę, ale przez boczną ściankę, prosto na boczną szybę, która w driftowozie jest chyba bardziej czasami istotna niż przednia szyba. Nieduże urządzenie, łatwe w montażu, tutaj podpinamy sobie wodę. Tu jeszcze te krójce będą zamienione na końcówki AN, żeby było wszystko na wężach skręcanych. I w zasadzie tyle. Fajny bajer, tym bardziej, że jak buduje się auto z zera, to też mi się wydaje, że warto w to zainwestować. Ja wcześniej w Dziku nie miałem takiej opcji i no jak był czasami deszcz, to po prostu miałem problem, bo parowały mi szyby. Musiałem działać z tym, co nie zawsze tak naprawdę skutkowało na dłuższą metę. Po chwili tak znowu szyby były zaparowane. Dlatego takie rozwiązanie. Powiedz, Marek, tylko co tu się jeszcze zmieniło? Tutaj bardzo istotna rzecz, wzmocnienie tunelu. Przez to, że zostało usunięte fabryczne mocowanie, fabryczne wzmocnienie, musiałem to zastąpić dodatkowym wzmocnieniem. Połączenie jest z tego tunelu do pałąka głównego. Dzięki temu mamy
usztywnione mocowanie skrzyni biegów, które jest na dole tego mocowania, plus wzmocniony cały tunel, jeśli chodzi o stelaż pod hamulec ręczny, bo z reguły właśnie od hamulca ręcznego ten tunel zaczyna się poddawać, gdzieś wyginać, pękać i tak dalej. Więc przez to, że jest takie wzmocnienie, połączenie z pałąkiem, to mamy gwarancję, że przez długi czas nic się nie powinno z tym wydarzyć. Tu montujemy komputer, tu montujemy PMU i w zasadzie w tym miejscu już nic więcej. Tak to będzie wyglądało. PMU mamy przykręcone na 3 śrubki. Bleka niestety mamy na 1 śrubkę, ale przy tworzeniu mocowania dorobiłem takie specjalne uchwyty, żeby przez te uchwyty z jednej i z drugiej strony założyć gumkę, która będzie dociskała i nie będzie on nam tutaj pracował na tej jednej śrubce. A dodatkowo pewnie niewiele osób zwróciło uwagę, a to jest taki w sumie szczegół, który jest bardzo istotny przy budowie samochodu. Pod wszystkie śruby mamy gwinty wspawane. Nie muszę nigdzie wkładać ręki z kluczem, żeby przytrzymać nakrętkę, tylko wszędzie gwinty są pospawane, więc podchodzę z jednej strony z kluczem i odkręcam bez żadnego problemu, bez obaw, że gdzieś mi nakrętka spadnie albo coś w tym stylu. Tu mamy zamontowane drugie PMU, na razie tulejki są tylko przypunktowane. Tylne PMU będzie odpowiadało za całą instalację, która znajduje się w tyłu. Nie ma sensu, żeby PMU montować z przodu, który obsługuje całą tylną część. Bez sensu ciągnąć kable przez całą długość samochodu, więc dlatego jest zamontowane w tej części. A z przodu jest drugie PMU, które odpowiada za urządzenie z przodu samochodu. Niestety jedno PMU ma ograniczoną ilość wyjść, dlatego musieliśmy zastosować 2 wyjścia przez dużą ilość tutaj odbiorników w całym aucie. Zabieramy się za montaż seryjnych pedałów. Teraz pytanie, czemu właśnie robimy seryjne pedały, a nie pedal box? Generalnie robimy seryjne pedały, bo jesteś tak wysoki, że nie mogliśmy namierzyć żadnego pedał boxa, który by tutaj nam się zmieścił i żebyś miał nogi po prostu w odpowiedniej pozycji, więc udało się te seryjne pedały w zasadzie mocno też przerobić, że z seryjnych pedałów zrobiliśmy takiego pedał boxa, ale wycinając jednocześnie kilka wzmocnień w ścianie grodziowej udało się względem seryjnej pozycji około 10 cm jeszcze cofnąć te pedały, więc 10 cm dla kierowcy no to jest naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi tutaj o pozycję za kierownicą. I co jest fajnym dodatkowym plusem, no jakby te pedały miałem w serii, w aucie, więc nie musiałem ich kupywać, a wiadomo, pedal box trzeba kupić i dobre pedal boxy też nie są tanie. A tu mamy pedał hamulca. Tak, to jest pedał hamulca, który trzeba było delikatnie zmodyfikować. Nie będzie serwa w tym samochodzie teraz, w związku z czym musieliśmy zmienić długość dźwigni, która naciska na pompę hamulcową. Wiele osób też o tym właśnie zapomina, usuwa serwo i później się dziwi, że hamulec jest bardzo twardy i bardzo dużo siły trzeba przyłożyć. A seryjnie, gdzie mamy serwo zamontowane, mamy tak długą dźwignię, więc na tak długiej dźwigni, jak jest podłączone serwo, no to ten hamulec działa odpowiednio, ale wyrzucając serwo i mając tak długą dźwignię, krótkie ramię, tej siły trzeba użyć naprawdę bardzo dużo, żeby hamulec zaczął działać, więc prawie że o połowę to ramię zostało skrócone, żeby tej siły nie trzeba było aż tyle przykładać, a żeby hamulce odpowiednio działały. Elektroniczny pedał gazu w związku z elektroniczną przepustnicą, oryginalny pedał gazu zostaje w zasadzie w seryjnej formie. Nie, cisza na planie.
myślę, że taka pozycja będzie chyba dla Ciebie. C30. Dosłownie. Podstawowe rzeczy są na miejscu. Kolumna kierownicza z regulacją. Mamy możliwość na tym etapie podniesienia, opuszczenia i ustawienia odległości kierownicy. Podejrzewam, że samo to już ustawienie na kolumnie będzie użyte raz, może 2 razy przez Ciebie, bo to pewnie na pierwszym treningu będzie jakaś ewentualnie korekta i w zasadzie tego się później nie używa i można by powiedzieć, że po co to jest zrobione, bo można by od razu zrobić na wymiar. A po to jest to robione, że różnie może być w przyszłości, może będziesz chciał sprzedać samochód, albo ktoś będzie chciał od Ciebie pożyczyć ten samochód, żeby móc gdzieś wystartować, więc w zasadzie pod każdego zawodnika można ten samochód dostosować, kierownicę można ustawić, pedały też mają regulacje do przodu, do tyłu na ogranicznikach i na cięgnach, więc z pedałami też możemy się przesunąć kawałek i dzięki temu każdy kierowca dostosuje to tak, żeby mu się wygodnie jeździło. Mamy już zamocowane też właśnie hydrołapę, shifter wstępnie. No na razie jest to wszystko tak połapane, jeszcze jest kwestia regulacji. Jak już wsadzimy fotel i ustawimy dokładnie pod Ciebie, to będziemy wtedy regulować tutaj jeszcze mocowania wybieraka. Tu mamy już zrobione szyny pod fotel. Są szyny wstawione trochę inaczej niż w zasadzie w większości samochodów, przez to, że Paweł jest bardzo wysoki, musieliśmy te szyny opuścić jak najniżej możemy. Udało się je zrobić na równo z podłogą, niżej już nie mogliśmy zjechać, bo by wystawały poniżej podłużnic. Także teraz górna jakby krawędź jest równo z podłogą, a dolna krawędź poprzeczki jest równo z dolną krawędzią podłużnicy, więc nie ma szans, że jak gdzieś wypadniesz i zahaczysz tą poprzeczką, tylko będziesz całym podwoziem po prostu sunął, a nic nie wystaje poniżej. Także śruby też od mocowania pasów są wyżej niż podłoga, także też nie ma zagrożenia, że nimi gdzieś zahaczysz. Co, montujemy chyba fotel powoli, kokpit i robimy przymiarkę kierowcy. No tak już chyba tylko to nam zostało tutaj w środku na dzień dzisiejszy, chociaż na dzień dzisiejszy, ale w zasadzie poza instalacją elektryczną, systemem gaśniczym, to tutaj w środku też nie będziemy już więcej rzeczy mieli, więc można powiedzieć, że środek mamy prawie skończony. Zaraz moment, na który najdłużej czekałem, czyli już taka finalna przymiarka. Strasznie się jaram, nie ukrywam. Tak będzie wyglądać moje biuro do zadań specjalnych. Czyściutko i schludnie. Co czujesz? Co czuję? Czuję, że już musiał się przejechać, żeby to już był ten moment, kiedy będę na torze, siedział w tym samym miejscu i będę gotowy do pierwszego przejazdu. Już tak czuję, że... Czujesz adrenalinę? Tak, rozejrzę się jeszcze raz i wtedy będzie naokoło tor. Będzie odpalony silnik, dodam gazu, będę słyszał 2JZ z podtrzymaniem turbo i zrobię strzał ze sprzęgła i hebel i pełna bomba na torze. Mamy już wstępnie przymierzony fotel, kierownica, u góry jest klawiaturka z przyciskami, wleciał kokpit i teraz Was zapraszamy na tył.
Z tyłu mamy na razie tak na przymiarkę zbiornik paliwa przymocowany, będzie w tym miejscu. Oczywiście to wszystko będzie zabudowane, żeby paliwo nie miało kontaktu z kabiną, bo taki jest zapis regulaminowy, więc na to będzie zabudowa. Zbiornik będzie tak jakby montowany od góry i w zasadzie dostęp do tych wszystkich przewodów będzie od dołu. A automatycznie będzie też na podobnej wysokości, co jest teraz, mniej więcej 2 czy 3 cm wyżej niż podłoga, tak żeby było bezpiecznie, żeby w razie gdzieś wypadnięcia z trasy nie było obaw, że tym zbiornikiem będzie można zahaczyć. Dodatkowo obok jest zamontowany butla od systemu gaśniczego. Butla jest tak zamontowana, żeby w każdej chwili można było zawleczkę wyjąć, włożyć, bo wiadomo, podczas przejazdu, podczas trwania zawodów zawleczka z butli systemu musi być zdjęta, ale dobrze jest powiedzmy po przejazdach na wieczór, czy tam właśnie na noc tą zawleczkę wsadzić, bo może komuś przyjść jakiś głupi pomysł do głowy, pociągnąć za linkę i sporo mamy wtedy roboty, więc dostęp z tamtej strony jest do zawleczki i stamtąd będą sobie już przewody szły rozprowadzające proszek gaśniczy po samochodzie, dwie dysze z przodu pod deską i 2 dysze pod maską w kierunku silnika. Środek mamy już wstępnie skończony, z tego co rozmawiałem z Markiem. Teraz przejdziemy na tył auta, gdzie zaczniemy montować. W sumie możemy powiedzieć, co będziemy montować, tak chyba wstępnie, co? Poza bashbarem montujemy wszystkie elementy, które są z tyłu, czyli jest chłodnica, jest sewer pod, jest akumulator, mocowanie pompy wody. Wstępnie jeszcze przymierzymy chłodnicę paliwa, bo też się będzie znajdowało w tej tylnej części. Chłodnicę zamontujemy od razu z zabudową pod wentylatory. Ubierzemy teraz cały tył auta, żebyście też mogli zobaczyć mniej więcej, jak docelowo to będzie wyglądało. Będzie widać tak naprawdę ogrom roboty zrobionej przez Marka, bo tak naprawdę to wszystko, co Marek robił, te mocowania i tak dalej, to wszystko trwało trochę czasu, nie ma co ukrywać, bo to jest taka rzemieślnicza robota. A tak naprawdę teraz przyjeżdżam i na gotowo dopiero wkładamy te wszystkie elementy i to wszystko wygląda tak fajnie, łatwo, ale to tak nie jest. Zresztą Marek mi mówił, że czas na to spędził, więc trochę czasu to zajęło. Montuję. Dobrze. No tak fajnie jest z tymi wentylatorami, no. Zupełnie inny wygląd, ci powiem. Żeby nie wjechać w chłodnicę, bierzemy zwykłą nasadkę i mamy tego tyle wiertła. Teraz, żeby przykręcić ten, muszę ten wykręcić, żeby rękę wsadzić. I tak do końca dnia. Mamy zmontowany cały tył. Tak to się prezentuje. Duży element, jakby oczywista chłodnica.
zabudowa, wentylatory, najmocniejsze jakie były dostępne. Poniżej mamy swirpota, w niego wchodzą dwie pompy, z tej strony jest pompa wody, akumulator malutki żelowy. Wszystko jest umieszczone jak najniżej i jak najbardziej z tyłu, także nawet to są niby takie drobne elementy, ale każdy waży po parę kilo i zawsze te kilogramy lepiej przenieść za oś i jak najniżej podłoża, wiadomo, wszystko w granicach bezpieczeństwa, bo można by i tutaj to postawić, ale nie o to chodzi, żeby przy pierwszym uderzeniu o ścianę to wszystko uszkodzić, tylko tak, żeby to było i bezpiecznie i przede wszystkim, żeby ta masa była jak najlepiej rozłożona. Możecie teraz sobie zobaczyć, jak spojrzymy na tylną oś. Tak naprawdę nic za dużo nie wystaje. Wszystko mamy maksymalnie z tyłu upchnięte. Też rozmawiałem z Markiem, że generalnie moim założeniem jest, żeby auto zrobić o rozkładzie masy 50/50. Dlatego możliwe, że tutaj z tyłu, już tak wstępnie rozmawialiśmy, że po prostu będziemy też dociążać auto, jeżeli będzie za lekkie. Tak, tutaj będzie miejsce, połączenie razem właśnie sanki z baszbarem, gdzie będzie płyta na samym dole. Na samym dole i w zasadzie za osią. Zobaczymy jeszcze, jak tu będzie z miejscem, żeby tej masy trochę dołożyć, jeśli będzie taka potrzeba. Ale tak naprawdę chyba będziemy to robić gdzieś pod koniec budowy, co nie? Ważyć auto, jak będzie już wszystko finalnie włożone. Jak będzie pomontowane, zalane płynami, no bo to wiadomo, tu trochę paliwa, płyn chłodniczy i tak dalej i wszędzie te kilogramy gdzieś będą przybywały, bo często jest tak, że powiedzmy waży się na jakimś takim w miarę surowym etapie karoserię i nieraz ten wynik jest całkiem taki fajny, że jest nieduża waga, ale właśnie całe mnóstwo tych wszystkich takich drobnych rzeczy finalnie daje sporo kilogramów, więc dlatego właśnie niby drobne rzeczy są z tyłu, ale jednak one trochę ważą. Akumulator 7 kg, pompa chyba około 3 czy 4 kg, swirpot, który będzie wypełniony paliwem, plus dwie pompy też parę kilo, więc zawsze te kilogramy lepiej mieć w tym miejscu, niż miałyby być one przed osią, gdzie w tym aucie wiadomo, że ten rozkład z tą masy jest trochę problematyczny, więc uciekamy tutaj z tymi drobnymi elementami jak najdalej. A tu jest taki fajny patencik, to jest idealnie wymierzone wszystko, że jakby padła pompa paliwa, to możemy sobie ją wyjąć i się mieści tak, żeby nie było problemu z serwisem. Tak, żeby nie trzeba było wszystkiego demontować, tylko odkręcając tutaj to mocowanko wysuwamy pompę do góry i nie musimy wszystkich przewodów odczepiać. To samo tutaj, jeśli chodzi o pompę wody, też jest zachowany dystans, żeby wyjąć chłodnicę bez odkręcania całego układu, bo chłodnicę musimy delikatnie pochylić do tyłu i dopiero wyjeżdżamy do góry. Chłodnica jest zamontowana na poduszkach gumowych oryginalnych z tego samochodu, które służyły właśnie do montowania chłodnicy z przodu. Ja je wykorzystałem do mocowania z tyłu i na górze na poduszkach chłodnicę zaleca się właśnie montować na poduszkach takich elastycznych ze względu na to, że ten płyn raz, że w środku pracuje trochę i się przelewa na różne strony, a dwa, że wiadomo, raz jest zimne, raz jest ciepło, to wszystko się rozkurcza i tak dalej, ten materiał pracuje, więc jeśli by była przykręcona na sztywno, to po dłuższym czasie mogły pojawić się gdzieś jakieś różne pęknięcia. Więc sporo jest takich rzeczy tutaj robionych, które na pierwszy rzut mogłyby się wydawać, że nie do końca jest to istotne, ale te rzeczy później wychodzą po paru latach użytkowania. To nie jest właśnie na jeden sezon, gdzie wszystko działa, tylko to auto ma kilka sezonów służyć bezawaryjnie, więc miejmy nadzieję, że tak będzie. Tak się to prezentuje, kawał roboty zrobiony. Myślisz, że jesteśmy w połowie całego projektu, czy jeszcze nie? Całego projektu? Chyba nie. Chyba nie. Ale przy kaście raczej tak. No bo wiadomo, jeszcze motor, nie? Nie no, generalnie, kurczę, no może i połowa jest zrobiona. Mnóstwo jest jeszcze rzeczy do zrobienia. Malowanie jest lada chwila, a do samego malowania jest jeszcze mnóstwo rzeczy. Jeszcze dużo rzeczy jest pomontowanych i na pierwszy rzut oka się wydaje, że jest w zasadzie wszystko porobione. Jakieś jeszcze wiadomo, chłodnica paliwa z tej strony będzie zamontowana, jakieś takie powiedzmy grubsze rzeczy. Ale tak naprawdę mnóstwo jakichś takich drobiazgów, których właśnie nie widać. Trzeba zrobić teraz przed malowaniem, żeby później nie wiercić, nie ciąć, nie spawać już karoserii, która będzie pomalowana, tylko po prostu brać gotowe elementy, które będziemy przykręcać w odpowiednie miejsca. Także takich rzeczy, które są jeszcze do spawania, jest sporo, ale to chyba opowiemy o tym następnym razem, jak będziemy ten samochód montować na obrotnicy, no bo wtedy już będą takie elementy już ostatnie przed malowaniem. No właśnie, w następnym odcinku będziecie mogli zobaczyć, jak montujemy auto na obrotnicę. Ja nigdy, szczerze mówiąc, nie widziałem auto na obrotnicy na żywo, więc z chęcią zobaczę, jak to będzie wyglądało. Ale nie ukrywam, że auto bardzo mocno już cieszy oko, przynajmniej moje. Obejdziemy teraz naokoło furę i zobaczycie sobie, jak wygląda na tym etapie.
tym odcinku to już tyle. W następnym materiale będziecie mogli zobaczyć, jak Subaru wyląduje na obrotnicy i zawieziemy auto do lakierowania. Chciałem też przypromować czapki Formuła Gruz, ale wszystkie się już sprzedały w ciągu 3 dni, dlatego szacun dla tych wszystkich, którzy zdążyli je kupić. I tutaj też info dla Was. Na sklepie powstały niektóre ubrania w pojedynczych sztukach, w pojedynczych grafikach. Dlatego jak chcecie, to sprawdźcie je, ponieważ mamy ciche plany, żeby zrobić nowy drop ciuchów, nowe wzory. Tymczasem Facebook, Instagram, Piona.